Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszego wydarzenia za to, że aktywizują, dynamizują debatę publiczną w tak ważnych kwestiach jak kształcenie i szkolenie zawodowe, ale też za odwagę, by na keynote speakerkę zaprosić akurat mnie, czyli osobę, która się wywodzi jednak ze świata akademickiego, w szczególności z tej jego części, która zajmuje się przede wszystkim kształceniem ogólnym, bo większość kierunków na moim wydziale to są kierunki ogólnoakademickie. Ja też nie praktykuję kształcenia zawodowego, ale za to cenię ludzi odważnych, czyli Państwa, którzy mnie zaprosili. I w związku z tym postaram się pokazać, że o kształceniu i szkoleniu zawodowym można, a czasem nawet trzeba mówić z pewnym dystansem i w perspektywie jednak trochę szerszej niż tej tylko związanej z rynkiem pracy czy rynkiem edukacyjnym. A ponieważ ja jestem ekspertką Team Europe Direct i Unią Europejską zajmuję się właściwie od zawsze, spróbuję spojrzeć na tę kwestię kształcenia, szkolenia zawodowego z perspektywy tego, co nam właściwie daje regulowanie tej kwestii na poziomie europejskim. Także w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, bo tutaj regulacje europejskie próbują odpowiedzieć na te wyzwania, które nam się w związku z tym pojawiają. I ja zaznaczam od razu, że merytorycznie nie będę się odnosiła do niektórych procesów, które z perspektywy Unii Europejskiej są istotne, takich ekonomicznych na przykład, jak chociażby niedopasowanie oferty rynku pracy do pracowników. Za to w 2010 roku została przyznana Nagroda Nobla, więc ja Państwa tam odsyłam do 3 noblistów. Ja się skoncentruję na tym, na czym się znam trochę lepiej, czyli na politykach Unii Europejskiej, na pewnych paradygmatach regulacyjnych, czyli na tym, co można ująć jako filozofię tego, czym jest Unia Europejska, to jest to polity w naukach politycznych, oraz na polityki sektorowe tak, Unii Europejskiej, czyli to wszystko, co w języku angielskim nazywamy policies. Natomiast na boku pozwolę sobie zostawić wszystko, co jest taką trochę walką wyborczą ostrą, czyli tym politics, ale jednocześnie nie chciałabym, żebyśmy zapomnieli o tym, że europejscy populiści naprawdę cały czas czyhają, żeby projektowi europejskiemu zagrozić. Na razie na szczęście nie dotykają zbyt mocno kwestii kształcenia zawodowego, ale pamiętajmy jako obywatele, że musimy być czujni też, żeby te wszystkie ważne projekty, które też pozwalają odpowiedzieć na te wyzwania współczesności, Unia Europejska miała możliwość realizować. Ponieważ Unia Europejska to jest absolutnie najlepsze miejsce do życia na ziemi w tej chwili, głównie dlatego, że to jest pewien obszar, w którym dobrostan obywateli liczy się chyba bardziej niż gdziekolwiek indziej. Ja też będę do tego nawiązywała w tych moich dzisiejszych rozważaniach z różnych perspektyw. Tej makro, ale też tej mikro, czyli nas jako obywateli, nas jako tych właśnie kształcących się, nas jako pracowników, nas jako tych, którzy podejmują jakąś tam gotowość do działania, bo na przykład młodzi ludzie dzisiaj to są ludzie, którzy jeszcze nie kształcą się tak do końca zawodowo. Oni się na razie kształcą do jakiegoś zawodu, którego być może nawet nie ma. I właśnie ta teza mojego dzisiejszego spotkania z Państwem, czyli że Unia Europejska to jest absolutnie najlepsze miejsce do życia na ziemi, do kształcenia się, do doskonalenia się, do pracy. I też co za tym idzie, my o tym czasami trochę zapominamy, ale wyniki badań pokazują, że to też jest bardzo dobre miejsce do osiągnięcia szczęścia po prostu. I to szczęścia dzisiaj, ale też tego szczęścia, które polega na tym, że my się trochę mniej niż gdziekolwiek indziej na świecie martwimy o jutro. Ja pamiętam jeszcze, kiedy o Unii Europejskiej się mówiło, to ta staruszka taka, ten młyn mielą tak wolno, ona się nie umie dostosować do tych wszystkich wyzwań. Myślę, że takie myślenie o Unii Europejskiej odchodzi do lamusa. Ale zanim beczka miodu, drodzy Państwo, którą tutaj będę napełniała, to najpierw łyżka dziegciu. I zacznijmy od tego, że według Światowego Forum Ekonomicznego nawet 60% dzisiejszych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie ma po prostu. One jeszcze nie istnieją. I oczywiście profesje jeszcze nie są znane, ale młodzi ludzie marzenia mają już. I z raportu Inspiring Girls Polska, akurat jeśli chodzi o to nasze polskie podwórko, wynika, że te marzenia młodych ludzi przeszły absolutną cyfrową rewolucję. Większość nastolatków chce zostać influencerami, tiktokerami, youtuberami i uwaga, wbrew temu, co możemy ostatnio domniemywać, tylko 10% tych osób interesuje się głęboko branżami STEM.
co jest trochę zaskakujące, bo wydawało się, że teraz to już matematyka, te nauki inżynieryjne, ICT i tak dalej zaleją jednak głowy tych naszych młodych ludzi. Z tych badań też wynika, że za główne autorytety uchodzą rodzice, no też trochę znani sportowcy, ale jednocześnie 20% tych młodych osób twierdzi, że praktycznie nic nie robi z rodzicami, jeśli chodzi o jakieś projekty, co też pokazuje, że te wzorce, które ci młodzi ludzie mają, nawet jeśli deklarują, że pochodzą od rodziców, one w sumie tak naprawdę pochodzą od internetu. Więc oczywiście jest też spora grupa młodzieży, która myśli o takich bardziej tradycyjnych zawodach, jak chociażby, nie wiem, dziewczyny bardziej o psychologii, terapii, chłopcy bardziej o służbach specjalnych czy cyberbezpieczeństwie. Jeśli chodzi o Unię Europejską, te tendencje są odrobinkę inne niż w Polsce. Polska pod tym względem nie jest reprezentatywna, natomiast co jest różne, jeśli chodzi o średnią europejską albo o zróżnicowanie też geograficzne w ramach Unii. Na pewno mniej jest tego nakierowania na kariery influencerskie. W Unii Europejskiej też trochę mniej rodzina odgrywa istotną rolę. Bardziej młodzi ludzie mówią o pracy jako wartości, o przyjaciołach i o przyjaźni jako wartości w ogóle. Mówią też znacznie częściej o tym, że korporacje nie są takie złe, więc mają taką większą skłonność ku pracy w korporacjach. Też mniejsza jest rola pieniędzy, co ciekawe. W Niemczech, w Polsce ta rola pieniędzy jest bardzo duża, natomiast wciąż jako tego bodźca do pracy, natomiast w takich krajach jak Francja, chociażby kraje europejskiego południa, pieniądze stanowią oczywiście bardzo ważny czynnik podejmowania działalności zawodowej czy przekwalifikowywania się, ale jednak mniejszy niż choćby w Niemczech czy w Polsce. Warto dodać, że oczywiście w kwestii tych marzeń o zawodzie influencerów, czy o tym work-life balance, tak, tych wszystkich marzeń, czy możliwości pielęgnowania wartości rodzinnych, no, ci młodzi ludzie nie będą w stanie zrealizować wszystkich tych marzeń, czego się domyślamy. Tym bardziej, że no, podkopią im te plany, myślę, takie kwestie jak niski przyrost demograficzny, konieczność pracy na seniorów, zmieniający się dynamicznie też styl życia, który raczej nie sprzyja zakładaniu rodziny, tylko wpycha młodych ludzi w otchłań internetu. Często to jest internetowa samotność, w powierzchowne relacje raczej niż długoletnie związki w realu. Problemem jest też, i my powinniśmy też o tym mówić jak najwięcej, niedopasowanie na przykład oczekiwań dziewczyn i chłopców. Dziewczyny są lepiej wykształcone i to już dotyczy w tej chwili całej Unii Europejskiej, chociaż w Polsce jest to szczególnie widoczne, a chłopcy jednak raczej kształcą się zawodowo. Czyli dla tej naszej działki to jest też ważna informacja, dlatego że no, my powinniśmy chyba pracować nad tym, żeby jednak doceniano to kształcenie zawodowe, to przeszkolenie zawodowe, ponieważ to też trochę lepiej dopasuje nam chłopaków do dziewczyn i oczekiwania chłopców do oczekiwań dziewczyn, co też ma oczywiście znaczenie dla wzrostu demograficznego. Nawet jeśli nam się to od razu w oczywisty sposób nie kojarzy z kształceniem czy szkoleniem zawodowym, ale to ma istotne znaczenie z korzyścią dla demografii, dla relacji międzyludzkich. Ja nie ukrywam też, że wyniki badań pokazują, że ci chłopcy, którzy no, czują się trochę zepchnięci przez dziewczyny gdzieś tam na bok, oni też są bardziej podatni oczywiście na wpływy rozmaitych mizoginicznych, radykalnie prawicowych polityków i populistów, więc to też jest bardzo ważna kwestia. Powinniśmy pracować jako społeczeństwo też nad tym, żeby jednak to wykształcenie oparte na zawodowym przygotowaniu, bardziej praktycznym, żeby pokazać, że ono jest dobre, że to jest wartość społeczna. Tak? Jednocześnie można powiedzieć, że nie jest tak źle z tą naszą młodzieżą, bo oczywiście mają marzenia, żeby zostać influencerami, ale coś już robią w tym kierunku. Okazuje się, że 75% młodych Polaków zaczyna pracę już w wieku około 15-16 lat i oni nie pracują tylko przy, nie wiem, jakichś zbiorach warzyw i owoców, tylko często też pracują jako twórcy internetowi, jako korepetytorzy, sprzedawcy rękodzieła, zdobywają praktyczne umiejętności. I teraz, gdzie tu łyżka dziegciu, tak? No bo Państwo się pewnie zastanawiają, no dobrze, ale to są w sumie takie dosyć dobre wiadomości. Tylko problem jest taki, że my w Unii Europejskiej mamy w tej kwestii dosyć spore zróżnicowanie. To znaczy mamy większą liczbę osób młodych, pracujących, kształcących się do zawodu już w na przykład takich krajach jak Holandia,
gdzie jest ich duża liczba, znacznie mniejsza jest w krajach południa, tak? Jednocześnie mamy wciąż około 11% młodych ludzi, którzy należą do tej grupy NEET, tak? Czyli tych, którzy ani nie kształcą się, ani nie pracują, ani nie poszukują zatrudnienia. I o ile w Holandii to jest około 5%, to tyle w Rumunii to jest około 20% według danych z 2025 roku, więc to jest pewien problem wciąż. Mamy dodatkowo około 12% młodych osób w wieku 15-29 lat, które nie mieszkają i nie pracują w kraju, w którym się urodziły. Więc my mamy też dużą mobilność w ramach Unii Europejskiej, także tych bardzo młodych osób, nie tylko tych, które wybierają to miejsce, w którym pracują docelowo. I teraz cała gorycz tej sytuacji polega na tym, że to zróżnicowanie w ramach Unii Europejskiej jest naprawdę trudne do zarządzania. Nie jest łatwo budować programy, które będą dopasowane do wszystkich oczekiwań wszystkich krajów członkowskich. Więc, no a ja mówię głównie o młodzieży, mniej się koncentruję na przykład też na kwestii kobiet, które wypadają z rynku pracy przy okazji macierzyństwa albo zajmowania się chociażby swoimi rodzicami. I one też wymagają zaopiekowania się na przykład takiego zawodowego, tak, możliwości przekwalifikowania się, wzmocnienia tych swoich umiejętności, które przydadzą im się w jakiejś nowej roli, którą podejmą na przykład po przerwie chociażby na te obowiązki opiekuńcze czy zadania opiekuńcze. No ale ja się skupię jednak na przede wszystkim tych młodych ludziach, dlatego że działania Unii Europejskiej te z dzisiaj pewnie będą lepiej widoczne za parę lat niż za parę tygodni, więc też warto to wziąć pod uwagę. No dobrze, drodzy Państwo, to teraz było trochę dziegciu, ale takiego mniej gorzkiego, to teraz trochę dziegciu bardziej gorzkiego, bo mamy kilka raportów. Skoncentruję się na raporcie Mario Draghiego i Enrico Letty na poziomie europejskim. Pewnie Państwo o nich słyszeli, dużo się o nich mówiło też w przestrzeni publicznej, które pokazują, z jakimi my się wyzwaniami mierzymy na poziomie europejskim, nie tylko w kwestii konkurencyjności naszej gospodarki europejskiej w skali światowej, ale to ma oczywiście też znaczenie dla rynku pracy, tak? Bo według tych raportów, ja spróbuję jakoś tam zagregować, bo one zresztą w wielu kwestiach mają bardzo podobne wnioski, my mamy coraz niższą produktywność, coraz wyższe koszty pracy. Też nie ukrywam, że między innymi dlatego, że nam się skończyły tanie paliwa kopalne z Rosji. Tak, jak się skończyły, to wiemy, właściwie jeszcze nie wiemy, no bo sytuacja jest dynamiczna, ale musimy też mieć świadomość, że jako Europejczycy też musimy rozumieć, że pewne koszty to są koszty też, które są inwestycją na przykład w nasze bezpieczeństwo, tak? My też mamy non-stop do czynienia z zażartą, często nieuczciwą konkurencją ze strony Stanów Zjednoczonych czy Chin. Ta nieuczciwość przede wszystkim to oskarżenie kierowane do Chin, które na przykład dla swoich schematów AI tak wykorzystały kradzież beletrystyki chociażby też z pola europejskiego. I tak, to jest oczywiście kropla miodu w łyżce dziegciu, że my mamy moralną przewagę nad Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, no bo nie kradniemy, tylko no co z tego, drodzy Państwo, to oznacza, że my wciąż jesteśmy niestety mniej konkurencyjni i ta konkurencyjność u nas powoduje, że my ten udział w światowej gospodarce mamy niestety coraz niższy. My też musimy oczywiście jakoś zbilansować te nasze olbrzymie i rosnące wydatki na obronność, bezpieczeństwo, na transformację ekologiczną, transformację cyfrową, na zdrowie i jakoś wpisać w to wszystko i też dobrze to skoordynować, konieczność zwiększenia inwestycji na badania, na rozwój, na odporność Europejczyków, choćby także w kontekście zagrożeń cyfrowych. Proszę zauważyć, jakie my mamy non-stop ataki ze strony Rosji, ze strony algorytmów amerykańskich, tak? Wiadomo, że to się też wiąże z intensyfikacją działań edukacyjnych, szkoleniowych, no to jest nasza działka, ale słyszymy o niemal samych wyzwaniach, tak? Musimy według obu wspomnianych tych raportów wzmocnić konkurencyjność Unii Europejskiej, skoordynować działania krajowe, a państwa członkowskie też nie kochają współpracy w ramach Unii Europejskiej, kiedy mogą bardziej swobodnie decydować o tym, jak swoje pieniądze tak wydatkują. Często krótkowzrocznie, zamiast koordynować czy włączać się w tę koordynację na poziomie europejskim, raczej inwestując na poziomie krajowym, albo wręcz przenosząc właśnie z
ze środków, czy środki z obszaru wsparcia edukacji czy R&D, raczej gdzieś tam na bardziej doraźne i politycznie też bardziej korzystne działania. Więc te działania Unii Europejskiej muszą być bardziej efektywne. Ta koordynacja powinna też umieć przekonać kraje członkowskie. Ponadto Unia Europejska musi więcej regulować, drodzy Państwo, a proszę zauważyć, mamy w ostatnim czasie olbrzymią falę takiej retoryki antyregulacyjnej, tak? Deregulujmy, bo to przeregulowanie jest takie straszne. Tylko problem polega na tym, że jeśli nie będziemy tego regulować, to nie będziemy w stanie tego skoordynować, no bo na podstawie czego, tak, przy tak zróżnicowanych interesach politycznych. Więc Unia Europejska musi trochę dokonać niemożliwego. A w praktyce rynku pracy dla nas oznacza to, że Unia Europejska musi stworzyć większą liczbę miejsc pracy, przyczynić się jakoś do tego w technologii, w badaniach, w rozwoju, zwiększać bodźce też dla mobilności pracowników i czasami to nie będą tylko pracownicy unijni, tylko ludzie z zewnątrz, tak? To już jest politycznie bardzo ryzykowne, ale trzeba to robić, żebyśmy mieli po prostu ręce do pracy. Do tego trzeba ich też wykształcić, przeszkolić, żeby te ręce do pracy pracowały w tych obszarach, które są z perspektywy europejskiej korzystne. No i w tym wszystkim też trzeba gdzieś tam zejść na ten poziom mikro i Unia Europejska musi wspierać też samych pracowników, tak, żeby oni byli w stanie się dostosować do tych nowych warunków, przekwalifikowywać i mobilizować ich też do współpracy, także często transgranicznej. No i tutaj teraz, drodzy Państwo, przy tej całej dużej łyżce, nawet chochli dziegciu, jak mawia mój syn, kiedy coś kombinuje i chce, żeby to nie zostawiło dużego niesmaku, mówi: mama, ale dobra wiadomość jest taka, no więc drodzy Państwo, dobra wiadomość jest taka, że Unia Europejska już jednak bardzo dużo robi, żeby wszystkie te konieczne postulaty obu raportów zrealizować, niezależnie od tych trudnych warunków, w jakich funkcjonuje. Czyli przechodzimy do beczki miodu, drodzy Państwo. I ja tu zacznę od książki Imperia Cyfrowe, którą być może część z Państwa czytała, Anu Bradford, która opisuje 3 paradygmaty, na jakich opierają się 3 regiony na świecie, między innymi Unia Europejska, dotyczące funkcjonowania tego świata cyfrowego, ale nie tylko, w ogóle podejścia do kwestii rynków pracy też. Unia Europejska, która stawia na ochronę praw obywateli i na regulację rynku. Mamy Stany Zjednoczone, które dają przestrzeń dla wolnej Amerykanki, nomen omen, gdzie biznes robi właściwie co chce, jest bardzo optymistycznie nastawiony, ale obywateli i ich interesów jest w tym wszystkim dość niedużo, delikatnie rzecz ujmując. No i mamy Chiny z ich państwowym modelem cyfrowym, gdzie właściwie technologie są po to, żeby władza mogła kontrolować obywateli. No i oczywiście też jakoś tam rosnąć gospodarczo, wiadomo, że w kleptokracjach to też jest bardzo istotne. I teraz w efekcie mamy 3 imperia cyfrowe, które jakoś tam konkurują ze sobą, eksportują te swoje regulacje, tak, próbują to robić przynajmniej. Oczywiście pytanie do Państwa jest takie, w którym z tych paradygmatów chcieliby Państwo żyć, i odpowiedź natychmiastowa, no skoro już Państwo żyją w Unii Europejskiej, to akurat można skonstatować, że żyjemy w najlepszym z tych paradygmatów, no bo on bierze pod uwagę też interesy obywateli, chociaż on, no wiadomo, że też pod wieloma względami jest niedoskonały. Kiedy regulujemy kwestie na przykład ochrony danych, to pamiętajmy, że dane jako kapitał, czy jako coś, czym można obracać, co można sprzedawać i kupować, w tym naszym świecie będą trudniejsze do wykorzystania, tak? Więc też biznesu na tym zrobimy odpowiednio mniej jako Europejczycy niestety. Ale z drugiej strony w innej książce Anu Bradford, w książce Efekt Brukseli, czyli jak Unia Europejska rządzi światem, ona pokazuje i daje na to naprawdę wiele argumentów opartych na faktach, na danych, że Unia Europejska wywiera naprawdę ogromny wpływ regulacyjny, znacznie większy niż sugerowałaby ta nasza siła gospodarcza czy polityczna, tak? Zwłaszcza jeśli popatrzymy na negocjacje, nie wiem, amerykańsko-rosyjskie w kwestii potencjalnego pokoju, albo przynajmniej zawieszenia broni w Ukrainie. Wydaje się, że Europy tam prawie nie ma. To taka dygresyjka, ale ona pokazuje, że nasza siła jest też gdzieś indziej, tak? Może nie tylko tu, chociaż mam nadzieję, że tutaj też uświadomimy sobie, że ta nasza siła jest znacznie większa, niż by się mogło wydawać. No i dzięki temu dużemu rynkowi, nas jest ponad 400 milionów obywateli, drodzy Państwo, to jest dla każdej innej części świata, każdego tego innego imperium, to jest łakomy kąsek. My czasami sobie tego nie uświadamiamy. W nas, obywatelach, tkwi też siła
tej naszej potencjalnej przewagi konkurencyjnej. My po prostu możemy cały czas pokazywać, że my jesteśmy dużym rynkiem, więc trzeba się z nami po prostu liczyć. Także jako tym rynkiem właśnie, jako tymi obywatelami. Więc Unia Europejska mogłaby działać bardziej efektywnie i wykorzystywać tę swoją siłę bardziej, chociaż można oczywiście narzekać, że regulacje, tak, te wszystkie regulacje dotyczące danych i tak dalej, że one nas też ograniczają, no bo mamy przepisy, tak, regulacje. To też trochę oczywiście wpływa i na ten nasz rynek szkolenia czy kształcenia zawodowego w dużej mierze, tak? No bo musimy dbać o ochronę danych, o wiele standardów, które może czasami pewne rzeczy utrudniają albo no, podnoszą koszty, tak? Ale jednak z drugiej strony popatrzmy, cały WET, tak? Całe to kształcenie zawodowe, szkolenia jest dzisiaj jednym z kluczowych filarów europejskiej konkurencyjności. To wynika z tych raportów, to wynika z tych potrzeb. I Unia Europejska, wzmacniając właśnie gdzieś tam inwestycje w tym obszarze, wzmacniając tę koordynację, te swoje wysiłki, stara się odpowiedzieć na to wyzwanie właśnie dotyczące konkurencyjności. Po to, żeby Europa miała pracowników, którzy będą zdolni obsługiwać nowe technologie, wspierać innowacje, utrzymywać przewagi w różnych sektorach, w niektórych sektorach my te przewagi mamy, ale zawsze proszę pamiętać, że nawet jeśli jakiejś przewagi nie mamy, możemy próbować właśnie tymi aspektami regulacyjnymi prowadzić do tego, żeby to nie były, żeby to nie był brak przewag, tylko żeby to było tak, że duże firmy na przykład będą wdrażały te schematy, które funkcjonują tu w Europie, no bo te firmy muszą się do tego dostosować, do ochrony danych i tak dalej, żeby to robiły także w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej na świecie. I Unia Europejska ma instrumenty, które oczywiście służą temu, żeby regulować, żeby wspierać, żeby odpowiadać na te wyzwania. I to jest oczywiście Europa Umiejętności, czyli ta European Skills Agenda, która wspiera rozwój kompetencji przede wszystkim oczywiście pracowników europejskich przez upskilling, reskilling, tak, zwłaszcza w tych obszarach cyfrowych, zielonych, wszędzie tam, gdzie Unia Europejska no, próbuje odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania gdzieś tam globalne, ale to też inwestycje w małe, średnie przedsiębiorstwa na przykład, żeby wysyłały pracowników na szkolenia, tak? To są wszystkie zachęty, jak na przykład mikropoświadczenia. To jest też ułatwienie uznawalności kwalifikacji w Unii Europejskiej. Jest bardzo ważne, żeby zwiększyć mobilność pracowników, żeby ona była bardziej naturalna. Oczywiście jest to wzmocnienie systemów kształcenia zawodowego i tu mówię akurat o systemach, nie o powiedzmy pojedynczych działaniach, czy gdzieś tam działaniach, które mają być tylko bodźcami, tylko rzeczywiście koordynacją. W ramach prezydencji duńskiej było spotkanie w Billund, które jakby wzmocniło trochę proces kopenhaski, strategię kształcenia zawodowego na lata 2020-2030 też. To było zresztą spotkanie w Billund. Billund jest, jak Państwo pewnie wiedzą, największy Legoland w Europie i chyba jeden z większych na świecie. I to było dobre miejsce do tego, no bo rzeczywiście rozmawiano też o tym, gdzie Unia Europejska może mieć przewagi. Dania jest zresztą dobrym przykładem akurat, no bo tu nie chodzi tylko o powiedzmy Lego, ale też o cały ten sektor na przykład medyczny, tak, gdzie eksportujemy też choćby do Stanów Zjednoczonych czy do innych krajów leki, które no, pozwalają ludziom, krótko mówiąc, zarządzić, nie wiem, cukrzycą albo schudnąć, krótko mówiąc. To jest też jakaś tam nasza przewaga, ale wokół tego jest też wiele kontrowersji, na przykład związanych z działaniami takich firm, które produkują te produkty pożądane na świecie. Unia Europejska też ma działać, czy próbuje działać regulacyjnie, żeby nam ten kapitał nie uciekał, żeby nam ten potencjał nie uciekał, żeby te firmy zatrudniały u nas, żeby miały dobrych pracowników, tak? To jest też bardzo ważne. Cały dualny model nauki, który łączy szkołę z pracą, tak? Gdzie Austria czy Niemcy mogą być takimi wzorcami partnerstwa szkół i firm, które dostosowują lepiej programy do rynku pracy. Ja przygotowując wiele programów różnych kształcenia na różnych uczelniach zresztą, wiem jak długo to trwa, musimy przyspieszyć, Unia Europejska daje nam narzędzia, tak? Też finansując na przykład takie programy, też no, bodźcuje siłą rzeczy do tego, żeby rzeczywiście w ramach tych programów no, iść w kierunkach, które są pożądane przez rynek pracy i które no, zrealizują te cele, o których Państwu mówiłam w kontekście raportów.
Mamy Europejski obszar edukacji, tak, gdzie ta edukacja ponad granicami ma być wzmacniana, gdzie ma być oczywiście ta uznawalność kwalifikacji też wyższa, gdzie te cyfrowe kompetencje czy zielone kompetencje, gdzie one będą obecne właściwie wszędzie, włącznie z programami szkół, uczelni, niezależnie od tego, czy są bardziej czy mniej ogólne. Gdzie Erasmus, czy Europejski Fundusz Społeczny, czy Horizon, czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będą też dofinansowywały inwestycje oparte właśnie na dążeniu do realizacji tych celów, które w tych raportach zostały jakoś tam wytyczone i których Unia Europejska jest świadoma. Oczywiście mamy też partnerstwa administracji publicznej z biznesem, z NGO-sami też czasami. W ramach tych partnerstw inwestujemy w, nie wiem, produkcję przemysłową, oczywiście lotnictwo, zdrowie, energię odnawialną. Unia Europejska to dofinansowuje, także w bardzo drogie technologie cyfrowe, tak. Chodzi też o to, żeby jak najszybciej wprowadzić to do schematów nauczania na różnych poziomach. Mikropoświadczenia, wspominałam o tym, ale one są bardzo ważne, bo one też pozwalają bardzo szybko znaleźć pracowników, bardzo szybko ich przekwalifikować, bardzo szybko dać firmom możliwość zorientowania się, kto jest gotowy do podejmowania tych działań zawodowych właśnie gdzieś tam na rzecz tych dużych firm, które poszukują pracowników. Pamiętajmy, że Europa Umiejętności to jest 1,5 miliarda euro, co najmniej oczywiście, na projekty, które obejmują tysiące instytucji, tysiące uczestników. I pewnie Państwo oczekują jakichś success stories, tak? Więc ja też w tej beczce miodu spróbuję to zmieścić, bo mamy konkretne rezultaty, które wynikają z tych działań Unii Europejskiej w ramach Europy Umiejętności. Mamy sektor baterii i mikroelektroniki, gdzie takie firmy jak Northvolt, CATL, Freyr, a także producenci samochodów chociażby, korzystali właśnie z unijnych programów szkoleniowych, żeby przygotować, uwaga, setki tysięcy pracowników do tego, żeby pracowali w przemyśle bateryjnym, dzięki czemu my teraz zamiast bazować na azjatyckich, tak, bateriach, jesteśmy w stanie produkować sami baterie. I w efekcie my zbudowaliśmy tak naprawdę w Unii Europejskiej gigafabryki w Szwecji, we Francji, tak, które też zatrudniają właśnie tych dobrze przygotowanych pracowników. Mamy dualne kształcenie. Pamiętają Państwo na pewno, że Hiszpania, Portugalia to były kraje, które uchodziły za kraje absolutnego bezrobocia, czy bardzo wysokiego bezrobocia, najwyższego bezrobocia w Unii Europejskiej. Dzięki tym programom, które łączyły naukę i pracę, udało się i w Hiszpanii, i w Portugalii zdecydowanie obniżyć poziom bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi. Przekwalifikowano pracowników z choćby branż, nie wiem, hotelarskich i tak dalej, do ICT, do logistyki. Więc bardzo wzmocniono jakby kwestię inwestycji w hiszpański czy portugalski model kształcenia, który by doprowadził właśnie do zlikwidowania bezrobocia albo przynajmniej zmniejszenia go. Mikropoświadczenia też pozwoliły na przykład takim firmom jak Google, Cisco, SAP przeszkolić pracowników, których tutaj później zatrudniano. I na przykład w Irlandii czy w Finlandii mamy właśnie takie modelowe przykłady współpracy biznesu z sektorem kształcenia, z administracją publiczną. Problemem jest pewnie przeniesienie tego na warunki choćby polskie czy innych państw, bo nie wszystkie państwa mają i takie paradygmaty, i taką kulturę powiedzmy korporacyjną i tak dalej, jak nie wiem, Finlandia czy Irlandia. No ale to jest inna kwestia. Centra doskonałości zawodowej w ramach Europy Umiejętności w Burgas, w Bułgarii, w Hiszpanii, w San Sebastian, czy w Kownie na przykład na Litwie, gdzie tworzone są fabryki, gdzie mamy zagłębia robotyki, automatyzacji, nie wiem, mechatroniki, tak, zielonych technologii. Naprawdę bardzo dużo się w tej kwestii dzieje i to jest wspierane przez pieniądze z Europy Umiejętności, tak? No to jeszcze trochę miodu, żeby żeby rzeczywiście Państwo mieli świadomość, że mówimy tutaj o naprawdę świetnym miejscu na ziemi i o działaniach, które mają szansę przynieść realne korzyści, także w tej naszej działce. Unia Europejska próbuje budować dobrobyt, tak? Próbuje dbać o dobrostan, stara się to robić, o dobrostan obywateli. To jest jedyna organizacja międzynarodowa, która jest nakierowana na obywateli, gdzie nawet z pominięciem państw członkowskich Unia dba o obywateli.
My mamy nawet na polskim podwórku mnóstwo takich przykładów, tak, gdzie państwo członkowskie może niekoniecznie by chciało realizować jakiś interes obywateli, ale robi to Unia Europejska, czasami nawet wbrew państwu członkowskiemu, więc interes obywateli stoi absolutnie w centrum. I to też oznacza, że obywatele mają naprawdę więcej możliwości rozwoju, a rozwój według wyników badań przynosi szczęście, krótko mówiąc. Więc żeby była jasność, takie kształcenie się ustawiczne, zawodowe, przekwalifikowanie się, to jest często też powód, dla którego Europejczycy czują się bardziej spełnieni niż mieszkańcy innych miejsc na świecie, tak? Mało tego, 11 na 13 państw o najwyższym wskaźniku szczęścia to są kraje unijne, tak? Więc to też o czymś świadczy. To nie jest tylko gołosłowne. I między innymi przyczynia się do tego także możliwość, no właśnie, podejmowania zatrudnienia, które będzie adekwatne do oczekiwań, możliwość przekwalifikowania się, ochrona oczywiście też młodych osób, które wchodzą na rynek pracy, później pracowników, tak? Ten paradygmat pracownika jest istotny. Oczywiście my możemy powiedzieć, że istnieje mnóstwo wyzwań, tak? Takich jak to, że Unia Europejska nie zawsze nadąża za regulacjami, nie zawsze nadąża też za tym, co robią państwa członkowskie. Czasami państwa nie mają wcale ochoty współpracować. Nie we wszystkim się zdążyliśmy jeszcze zintegrować. Nie wiem, strefa euro na przykład nie obejmuje wszystkich krajów unijnych. Więc są jeszcze takie kwestie, które jest znacznie trudniej zrealizować, czy te obszary, gdzie jest trudniej działać, ponieważ właśnie nie ma woli, powiedzmy, politycznej tych krajów członkowskich. Ważnym problemem, to na specjalne życzenie pana ambasadora Jana Truszczyńskiego też chciałabym to podkreślić, pozostaje też niewystarczające zaangażowanie pracodawców, instytucji edukacyjnych, administracji w to, żeby budować wspólne modele na przykład i je ewentualnie gdzieś tam przenosić do innych państw. Więc no, my mamy tych wyzwań dosyć dużo. Ta łyżka dziegciu, ta chochla dziegciu jest spora, ale jednak pamiętajmy cały czas, że naprawdę Unia Europejska próbuje nadążyć za tymi wyzwaniami, choćby wyzwaniami związanymi z rozwojem AI. Dobra wiadomość jeszcze jest taka, że nawet jeśli AI zastąpi pracowników, to zastąpi ich z tych raczej obszarów, gdzie kształcenie jest bardziej ogólne, więc przyszłość tego kształcenia zawodowego jest też w tym, że AI w mniejszym stopniu zastąpi ludzi, którzy są jakoś tam przygotowani do tej swojej pracy bardziej specjalistycznie, zawodowo. Dobra wiadomość jeszcze jest taka, że według wyników badań młodzi Europejczycy mają świadomość zagrożeń wynikających z AI i są na te zagrożenia przygotowani. To znaczy oni są po prostu gotowi do przekwalifikowania się w razie czego, do podniesienia swoich kwalifikacji. I to pokazuje, zresztą są takie wyniki badań, które też pokazują, że Unia Europejska jest lepiej niż inne części świata przygotowana na tę rewolucję AI-ową. Co jest dla nas, nam to może otwierać oczy, bo nam się wydaje, że Amerykanie, Chińczycy, oni wszyscy już tutaj tak strasznie dużo robią. Są wyniki badań, to jest MIT robił, ale nie tylko, gdzie wskazano bardzo wyraźnie, że to jest chyba badanie Uniwersytetu akurat w Georgii, gdzie Europa jest po prostu najlepiej przygotowana z wszystkich części świata na rewolucję AI-ową. Więc naprawdę zachęcam też Państwa do tego, żeby myśleć o tym, co się u nas dzieje w Unii Europejskiej w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego i tych wszystkich wyzwań, które mamy wokół, którym Europa Umiejętności, czy na które Europa Umiejętności odpowiada, z dużym optymizmem. Oczywiście, zupełnie paradoksalnie, przyczynia się do tego optymizmu także to, że na przykład przy rozwoju AI i tych wszystkich wyzwaniach, które się z tym wiążą, my na przykład inwestując w sektor obronności czy bezpieczeństwa, mamy bardzo duży nacisk na technologię podwójnego zastosowania, co też oznacza, że mnóstwo ludzi zostanie zatrudnionych właśnie gdzieś tam w tych sektorach i będzie pracowało jakby dwojako na rzecz i gospodarki, i na rzecz bezpieczeństwa. I już zupełnie na koniec taka jeszcze kropelka, ale do beczki miodu. Ostatni trend jest taki, że to ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin wyjeżdżają pracownicy, wyjeżdżają lepiej wykształceni specjaliści do Europy, a nie odwrotnie, więc oby ten trend się utrzymał i tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i może jeszcze będzie jakikolwiek potencjał na pytania, to zapraszam. Dziękujemy serdecznie Pani Profesor. Dziękuję. Czy są jakieś... Brawa.
Przypomnę, doktor habilitowana Renata Mieńkowska z Uniwersytetu Warszawskiego jest naszą gościnią. Czy zrodziły się w Państwa głowach jakieś pytania, może jakieś kwestie do doprecyzowania, ponieważ wykład był bardzo inspirujący, ale też myślę, że tych kwestii poruszonych było bardzo dużo. Jest jakiś niewielki szum, czy ktoś się z Państwa odważy? Bo to zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. Czyżby wszystko było tak jasne i aż tak bardzo optymistycznie powiedziane, że Państwo zostają z inspiracją, że w ogóle teraz to już Pani tylko świetlana profesor, przyszłość. myślę, że tych wątków było tak dużo, że trzeba je najpierw chyba samemu przerobić. Ja też myślę, że Państwo będą mieli dużo owocnych dyskusji później, tak? Trochę też taki wykład inauguracyjny ma być, że ja mam Państwa zainspirować, takie sobie zadanie postawiłam, a potem już Państwo to gdzieś w tych szczegółowych panelach będą spokojnie omawiać, mam nadzieję. Albo i niespokojnie. Dla fermentu na przykład intelektualnego. Bardzo serdecznie dziękujemy w takim razie naszej Dziękuję gościni. Brawa jeszcze raz.